Witajcie! Jak zapewne pamiętacie, opuszczamy sielankową wyspę Wormsy, jednocześnie zapraszając Was na ostatnią odsłonę naszej fińskiej Odysei, której jak zwykle podsumowanie całej wyprawy, ale też kilka mniej i bardziej oczywistych miejsc. Znowu w Hapsalu. Nie będziemy już zwiedzać Hapsalu. Tak, bo byliśmy 2 lata temu. 2 lata temu. Więc bardzo jak ktoś urokliwe. by chciał obejrzeć, to chyba dobrze pokazuje, a jak nie, to tu. Ale będzie link. Bardzo urokliwe miasteczko. Nie wiem, jak to się stało, ale jakby pominęliśmy, tutaj jest taki mały, nazwijmy to skansen kolejnictwa, jakieś parę parowozów, parę innych. Znaczy dworzec widzieliśmy, że jest bardzo ładny, Tak. przejeżdżaliśmy. Ale na tyłach tego dworca właśnie jest kilka takich Składów. dużo powiedziane. Kilka egzemplarzy. Więc teraz, mając chwilę czasu, sobie pogapimy się trochę na nich. Bardzo przyjemne miejsce tutaj, ten dworzec. Fajnie, że bezpłatne. To dziwne w obecnych czasach. Parę lokomotyw, które te wielkie, olbrzymie takie parowozy, które jeździły na trasach na Syberii. Taka czarna ta lokomotywa to znowuż wojenna lokomotywa, która gdzieś tam od Monachium przywędrowała przez Węgry, Rumunię, obecną Ukrainę, aż tutaj. Dworzec funkcjonował do 1995 roku, kiedy ostatni pociąg pasażerski tutaj przyjechał. A teraz zrobione takie muzeum. Chyba w 1997 powstało. Zostało uruchomione jako muzeum. Fajne miejsce. Dworzec Trzęściowy funkcjonuje jeszcze jako dworzec autobusowy. Natomiast tutaj dzisiaj zamknięte jest w poniedziałek, od środy do niedzieli, od 11 do 17 jest otwarte Muzeum Kolejnictwa i Telekomunikacji. Parnawa. Tak jest. W Parnawie już byliśmy. Tak. Nie będziemy chyba Was bombardować kolejnym odcinkiem, ale zobaczymy przy montażu. Nie będziemy już nic nagrywać. Nie. Przyjechaliśmy. W celach osobistych. Właśnie. Więc do Więc zobaczenia. w sumie nie wiem po co to nagranie. Może jesteśmy. Parnawa fajna, podobała nam Fajna się Parnawa. Parnawa jest. Nie będę nagrywać. Patrzcie na szkołę, jest silniejsze w prywatności. Nie no, urokliwa jest Parnawa po prostu. Tam gdzieś jest morze. Jak to widać? Na kamerze nie widać. Ja widzę. My widzimy. No dobra, to my na ostatniej miejscówce w Estonii. To jest ta sama, na której byliśmy pierwszej. Tu już się rozpala na obiadek. A dzisiaj kiełbaski jeszcze z Polski. Pauzelżał. No w końcu na południe jedziemy. To jak Właśnie. inaczej? Porzuciliśmy Arktykę, więc czas ubierać długie spodnie i bluzy. Dzień dobry, kolejny dzień. Dzisiaj się z Estonią żegnamy. Łotwa tym razem tranzytowo. Na Litwie gdzieś mamy plan zajrzeć jeszcze.
i może gdzieś coś jeszcze po drodze. No ale już niestety nadszedł ten czas, że się żegnamy z tą północą. Dalszą już się dawno pożegnaliśmy, tym razem z bliższą. Ta miejscówka jest generalnie fajna, ale że my nie lubimy długo siedzieć w jednym miejscu, to po prostu Już jedziemy nas dalej. nosi, tak. I tak skończyły nam się karty SD, Tak, kupiłem. bo się okazało, Po że są- Rumunii kupiłem, bo się okazało, że mamy za mało. I 4 kupiłem gdzieś na Allegro, jak zawsze kupowałem. No i okazało się, że wszystkie 4 są, chociaż je sprawdzałem niby wcześniej, to teraz okazuje się, że żadna z nich nie działa. Nie wiadomo, jak będzie z nagrywaniem w takim razie. Dokładnie, jeśli uda nam się gdzieś kupić po drodze, to kupimy na pewno. No ale jeśli nie, no To by było na tyle. to na wszelki wypadek czekajcie na podsumowanie, bo jeszcze się na pewno podsumowanie wyjazdu znajdzie. Kartę jednak udało się kupić na Łotwie i troszkę materiału jeszcze nagraliśmy. Natomiast mimo tego, że to jeszcze nie koniec naszej drogi, to chyba mimo wszystko będzie to dobry moment na podsumowanie naszej fińskiej Odysei. No dobrze, nie przedłużając, czas na cyferki. Dla ułatwienia wszystkie koszty tym razem podajemy w zaokrągleniu, w złotówkach i oczywiście kwoty dotyczą 2 osób dorosłych. W podróży spędziliśmy tym razem rekordowe 6 tygodni. Lipiec-sierpień 2025. Przejechaliśmy w tym czasie 8215 km, a średnie spalanie wyniosło 8,2 litra oleju napędowego. Całkowity koszt paliwa wyniósł nas 4198 zł. Jeśli chodzi o opłaty drogowe, to jadąc przez kraje nadbałtyckie trzeba pamiętać o winiecie na Łotwie, obowiązkowej tak nietypowo, bo dla aut powyżej 3 ton. Reszta dróg nie jest płatna. Nasza wyprawa, jak na Odyseję przystało, wymagała rejsów promami. Może nie jak w Norwegii, ale trochę ich było. Łączny koszt winiet i promów wyniósł 2597 zł. Zwiedzając miasta, trudno uniknąć opłat za parkingi. Tym razem to nie był jakiś wielki koszt, bo przez 6 tygodni wydaliśmy na nie 72 zł. Jak wspominaliśmy już kilka razy, ze względu na to, że nie wszystkie atrakcje, za które zapłaciliśmy, znalazłyby się w pakiecie karty, nie zdecydowaliśmy się na zakup fińskiej karty muzealnej, która kosztowałaby około 80 euro za osobę. W naszym wypadku bilety wstępu ostatecznie kosztowały 642 zł. Pierwszy raz przy tak długim wyjeździe nie zapłaciliśmy ani złotówki za noclegi. Także Finlandia czy Estonia pod tym względem rządzą. Podobnie było w 2022 roku, kiedy byliśmy w Norwegii i Szwecji, choć Bornholm popsuł nam statystyki. Ten wyjazd był wyjątkowo obfity w różne nieprzewidziane zdarzenia. Tak to czasem bywa, że los płata figle, ale tym razem zajrzał też do portfela. Wizyta w szpitalu, wizyta u mechanika, pomoc drogowa czy inne nieprzewidziane wydatki wyniosły 801 zł. Tradycyjnie suweniry i najróżniejsze mniejsze i większe przyjemności zostawiamy w waszej błogiej nieświadomości. Łącznie 6 tygodni naszej fińskiej Odysei kosztowało nas 8310 zł. Czy to dużo, czy mało? Każdy może odpowiedzieć sobie sam. Ale trzeba przyznać, że Finlandia nie należy do najtańszych kierunków podróżniczych. Na szczęście widoki i przyroda, a także ludzie wynagradzają tą niedogodność. Tak się rozgadaliśmy, że nieoczekiwanie przekroczyliśmy 2 granice i znaleźliśmy się na Litwie. No to my na miejscówce, tym razem już pod Kejdanami, tak tymi od zdradzieckiego Radziwiłła. Chyba że ze strony Litwinów to bohaterskiego. Jak zwał, tak zwał. Aura i fauna nie zachęcają do wychodzenia, bo muchy końskie dokazują na zewnątrz, a i coś zaczyna kapać, więc siedzimy w środku. Dobrze, że mamy taki samochód, z którego można nie wychodzić. W Peugeocie to byśmy tu chwili chyba nie wytrzymali z tymi muchami. No, byśmy szukali innej miejscówki. O, łabądki. Rodzina łabądków sobie płynie z małymi. Jesteśmy w Kejdanach. W tej chwili znajdujemy się pod kościołem
ewangelickim, wzniesiony przez Radziwiłłów, którzy byli ewangelikami. Stąd między innymi ich sympatie w czasie potopu szwedzkiego, który był częścią wojen religijnych. Nie wiem, czy nam się uda wejść, bo w internecie jest informacja, że jest zamknięte. Kościół to jest mauzoleum rodu Radziwiłłów. W pewnym momencie jakby w czasach sowieckich kościół był zamieniony na salę gimnastyczną. Znajdowało się tutaj boisko do koszykówki. Później w czasie renowacji dopiero odkryto najpierw groby, później w ogóle całą kryptę. Generalnie można zejść. Kijdany uwiecznione w potopie przede wszystkim, chyba z tym się nam kojarzą wszystkim u Sienkiewicza, to tutaj w Kijdanach Janusz Radziwiłł z Bogusławem Radziwiłłem, jego bratem, poddali księstwo litewskie szwedzkiemu królowi Karolowi Gustawowi, tym samym zdradzając Rzeczpospolitą. Niestety pałac Radziwiłłów nie zachował się, bo tutaj było ich jakby siedlisko, tutaj było ich główna, można powiedzieć, stolica księstwa we władaniu Radziwiłłów. Pałac został wysadzony w 1944 roku przez wycofujących się Niemców. Nieopodal jest rynek z zachowanym układem też właśnie renesansowym, tak jak ten kościół za nami, renesansowymi kamieniczkami. Więc udaliśmy, że nie rozumiemy, chociaż trudno się nie domyślić, weszliśmy do środka. Trwają prace, w tej chwili organy akurat odbudowywują, całego tego kompleksu chyba remont. Krypta jest zejście do krypty. Normalnie bilety 3 euro kosztowały. No, my oczywiście do krypty nie weszliśmy, ale coś do kościoła zerknęliśmy. Kijdany to stolica litewskich ogórków. Tutaj nawet można kupić lody ogórkowe. A co do tych ogórków, to w liceum byłem zwany Gurkensalat. Znajdujemy się koło jednej z 2 synagog. To jest kompleks synagogalny w Kijdanach. Od XVII wieku była bardzo duża tutaj społeczność żydowska. Oczywiście wojna, można się domyślić, strukturę narodowościową wywróciła. Było tutaj jedno z większych gett na terenach Litwy. W Kijdanach też dużą społeczność stanowili Szkoci, którzy przybyli tu szukając tak zwanej ziemi obiecanej. Podobno można się natknąć na sporo akcentów typu osty, które są narodowym znakiem Szkocji. Region Kijdan to oczywiście też ziemia Czesława Miłosza. To niedaleko stąd, od Kijdan 13 km, w położonej miejscowości w Szetejniach urodził się właśnie nasz wieszcz, też litewski. I właśnie ta rzeczka, która tutaj płynie, Niewiarza, to właśnie ta mistyczna Issa, więc jesteśmy w Dolinie Issy. Jak już wcześniej wspomniałem, duża społeczność Szkotów, najbardziej wpływowa, najbardziej zamożna. Byliśmy przed chwilą w jednym z zachowanych domów kupców właśnie szkockich, w domu Arnetów, który został później sprzedany zborowi luterańskiemu tutaj i do tego zboru do tej pory należy. Mieliśmy możliwość zwiedzenia za darmo właściwie tego domu, jak on wyglądał, z piwnicami, z poddaszem, gdzie była sypialnia, gdzie był sklep i tak dalej, i tak dalej. Na miejscu można było kupić rękodzieło, więc w dobrym tonie akurat my takiego ptaszka znaleźliśmy fajnego za
symboliczne 3 euro. Fajnie. Kiejdany, jak większość miast, miasteczek dawnej Rzeczypospolitej, tygiel kulturowy, tygiel religijny. Mieliśmy zbór reformowany, za nami kościół świętego Józefa należący do karmelitów, też z początku, akurat w tym wypadku XVIII wieku, synagogi żydowskie, niedaleko stąd też zbór luterański, kościół prawosławny. Rzeczpospolita była chyba jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów, chyba nie tylko ówczesnej, ale myślę, że teraz nie jeden kraj, nie jeden naród mógłby się tej tolerancji uczyć. Na koniec naszej wizyty dotarliśmy do zboru ewangelicko-reformowanego. Natomiast, żeby dopełnić wielokulturowości tej mieszanki, w odległym stąd o 3 km po drugiej stronie jakby miasta, parku są pozostałości, właściwie został tylko minaret, pozostałość po meczecie wybudowanym w XIX wieku przez jednego z generałów carskich, który tutaj mieszkał. Więc jak widać, tygiel naprawdę i jakoś przez tyle set lat wszyscy mogli w większym lub mniejszej, ale zgodzie żyć. Szukając co na Litwie można, no wiadomo, część rzeczy człowiek wie, takie jak dziugas, chleb litewski, słynny kwas chlebowy, ale między innymi natrafiliśmy na taką wodę, ona jest podobno bardzo wysoko zmineralizowana i jak widać, no jest, natomiast opis był, że woda smakuje jak pot z konia. Ja nawet nie będę próbować po tych na przykład, jak się nazywały? Surströmmingach? Surströmmingu na przykład. Ja lubię różne takie rzeczy próbować. Więc zobaczymy. Boję się, że nam van przejdzie. Nie, zapach ma normalny. A jak smakuje? Pamiętasz tą wodę w Druskienikach? Była słonawa. Strasznie słona. Ale jakby po smaku soli nie zostaje. Jedynie ten pot. Skoro. Nie wiem. Ciekawa. Za tym zakrętem będzie Polska. Dojeżdżamy. Niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ciekawe, czy będziemy mieć odprawę, czy nie będziemy mieli. Polska jest granica państwa. No więc jakby ktoś się zastanawiał, czy są kontrole na granicy, to tak, są, owszem. Pan zajrzał do środka. Pan zajrzał, czy nie przemycamy. W kiblu jakiegoś. No wszędzie zajrzał. No, Wszędzie, no zajrzał. po wszystkie prostu drzwi zaglądał. otwierał, zaglądał, ale nie żadnych dokumentów, niczego, że musi zajrzeć do środka. Jasne, nie ma problemu. No i dobrze, niech pilnują. Ja tam jestem za tym. Może się narażę paru osobom. Chociaż jak film pójdzie, to już nie wiadomo, czy jeszcze będą kontrole, czy już tych No kontroli nie właśnie, będzie. nie wiadomo co to będzie Właśnie. na świecie. O, pocieszka. No to dotarliśmy, jesteśmy nad Wiżajnami. Wszystko fajnie, tylko Polska przywitała nas taką pogodą, ale poza tym wszystko jest. To i to je. Śmietniki, jakieś tam ławeczki, palenisko, Plaża. no plaża wiadomo. Więc dobrze, tak trzymać. Oprócz nas jeszcze 2 auta stoją. No nic, może się później jakoś trochę przetrze, to pójdziemy na jezioro.
W zeszłym roku mieliśmy trójstyk, jak wracaliśmy, polsko-słowacko-czeski. Tym razem mamy trójstyk. No idziemy, mam nadzieję, że dojdziemy, bo czasy są jakie są. Mamy trójstyk polsko-litewsko-rosyjski z obwodem królewieckim. Zasieki. Troszkę inaczej wygląda ten trójstyk niż w zeszłym roku. Ale tutaj zawsze był problem. Tak samo przy granicy na Mierzei Wiślanej. Tam też nie można było zbytnio podchodzić. No to kolejny trójstyk zwiedzony. Ciekawe, jaki w przyszłym roku nas czeka, bo w sumie no jeszcze kilka tych trójstyków to mamy. Zobaczymy. Po ponad miesiącu zawitaliśmy z powrotem do Polski. Mimo nie najlepszej pogody, to trzeba przyznać, że nasz kraj jest piękny. Może to też kwestia tego, że jesteśmy z drugiego jego krańca, ale Warmia i Mazury zawsze nas zachwycają. Ta soczysta zieleń, zaskakujące wzniesienia, no i jeziora, chociaż po Finlandii może powinniśmy mieć ich przesyt. Ciągnie nas na północ. To chyba jest to nasze miejsce na ziemi. Chcemy też zobaczyć jak najwięcej, bo Europa i świat są piękne, ale to co najbliższe też bywa zachwycające. Kiedyś ruszymy w Polskę. Obiecujemy. Przede wszystkim sobie. I zaskoczenie. Mosty w Stańczykach płatne. Dycha od osoby. Bo to chyba jest prywatny teren. Ktoś to chyba wykupił po prostu, tak z tego co widzę. Ostatni poranek, jak widać w dużej ekipie. Taki, można powiedzieć, zlot, bo tutaj jest raz, dwa, trzy, 5 vanów, przyczepa, chyba 2 albo 3 namioty, więc sporo osób. Pozdrowienia dla wszystkich, dzięki za zaproszenie, Waldek. No i do zobaczenia na trasie w ogóle.
Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Tym razem zdążyliśmy z emisją serii przed kolejnymi wakacjami. Gdzie nas tym razem koła poniosą? Pewne typy już mamy, chociaż świat ostatnio wariuje i plany mogą się zmienić w ostatniej chwili. Na szczęście, mając mobilny domek, można wsiąść i jechać. Zawsze się gdzieś dojedzie, w lewo czy w prawo, droga gdzieś zaprowadzi. Zanim jednak wjedzie kolejna duża wyprawa, coś na kanał na pewno jeszcze trafi, więc cierpliwości. A żeby nie przegapić naszych kolejnych filmów, pamiętajcie o dzwoneczku przy subskrypcji. Jak zawsze, wszelkie komentarze i Wasze reakcje są dla nas ogromnym zastrzykiem energii. Tak więc, do zobaczenia!